Na dzień dobry od razu powiem, że nie umiem robić gier na swój własny konkurs, więc jak będę gadał głupoty tutaj, coś się pojawi na slajdach, to proszę krzyczeć i mnie poprawiać. Natomiast chciałem ogólnie opowiedzieć o konkursie. Jak zapewne kojarzycie lub nie, konkurs wystartował w 2012 roku, odbywa się co roku w sierpniu. Miał się odbywać wcześniej, ale Go Live się opóźnił chyba o dużo za dużo. Inna pora roku była, jak miał wychodzić, ale tak jakoś wyszło, że wystartował w sierpniu, więc już zostało. No i generalnie trzeba zrobić grę javascriptową w 13 kilobajtach. Ma się na to miesiąc, więc nie jest to jakiś standardowy game jam, gdzie siadamy i ciśniemy, tylko można się najpierw zastanowić, jaki jest sens istnienia i w czym robić tę grę, a dopiero później coś z nią zrobić. No i czemu w ogóle warto w tym wziąć udział? Na pewno dla zabawy. Fajnie jest zrobić coś. Można przy okazji się czegoś nauczyć. Jest to dobry sposób, żeby przećwiczyć coś, co już umiemy, albo nauczyć się czegoś nowego. Można też poznać nowe osoby, z którymi później będziemy współpracować. Możemy wpaść na jakiegoś grafika albo coś w tym stylu. Można zgarnąć całkiem niezłe nagrody. Wczoraj policzyłem z ciekawości i wyszło, że w tym roku jest 23 000 dolców w nagrodach. Trochę jakiś kosmos straszny. Wszystko to są dobra wirtualne, więc tak po prostu ktoś to wycenił. Ale nie ja. Nie, po prostu te wszystkie nagrody, ich tam jest 20 kilka różnych rodzajów. Każda czymś jest i ileś jest warta na stronie tej osoby, która ją sprzedaje. Tak? Jaka? W kategorii A-Frame to jest wycena normalnych nagród, a te nienormalne są jeszcze dodatkowo, bo są jeszcze koszulki i cardboardy, o których wspomnę za moment. A więc oprócz... Wczoraj. Dziękuję bardzo. Oprócz dóbr wirtualnych są też koszulki i cardboardy dla każdego, kto zgłosi grę, więc można wysłać cokolwiek i już coś wygrać. Oczywiście można wygrać sławę i chwałę. Osoby, które wygrywały poprzednie edycje, są już znane w community i się chwalą i w różnych miejscach nawet musiałem zrobić takie znaczki, że ktoś zajął pierwsze miejsce albo drugie, bo się chciał tym gdzieś pochwalić. Także taki bajer. Nie, na razie są za darmo. Jest ograniczona liczba darmowych, a później się zobaczy. Są sędziowie, którzy są dosyć istotni w tego typu konkursach, gdyż specjaliści z branży mogą zagrać w tą naszą grę i nam powiedzieć, co dobrze wyszło, co źle, co można by poprawić. Jeżeli chcemy pracować nad jakąś wersją pokonkursową, to też z tego te osoby, które już tam ileś tych gier zrobiły, no to już tam powiedzmy, że jako tako się znają, więc to, co oni powiedzą, może nam się przydać przy rozwoju tej gry, jeśli chcemy ją dalej rozwijać. Więc to też jest całkiem spoko. No i wspomniana kategoria A-Frame, która jest nowa w tym roku. Kategoria jest zupełnie oddzielna, czyli jeżeli zgłaszamy do kategorii A-Frame, to ta gra nie bierze udziału w tych standardowych kategoriach, czyli desktop, mobile i serwer. No i kategoria A-Frame wyróżnia się tym, że za darmo, oprócz tego, że musimy grę w 13 KB w paczce zmieścić, to za darmo możemy skorzystać z biblioteki A-Frame'owej.
odnieść się po prostu do niej i z niej skorzystać. A jako, że A-Frame daje całkiem fajny boilerplate, w którym już mamy światła, scenę i tak dalej, to wydaje mi się, że całkiem nieźle można sobie poszaleć i całkiem ciekawe gry mogą powstać z A-Frame'em, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. No i fakt, że nie tylko uczestnicy kategorii A-Frame dostaną te cardboardy, ale wszyscy uczestnicy, więc jak w poprzednich latach zdarzały się różne gadżety typu pendrive'y albo dyskietki albo coś w tym stylu, no to w tym roku będą cardboardy. Ok, no to jak się zabrać za tą minifikację i kompresję? Można skorzystać z jakichś już gotowych szablonów, które ktoś zgrabnie przygotował wcześniej. Jest w ogóle, a to może później wspomnę, jest strona z zasobami, gdzie ludzie po prostu dorzucają swoje jakieś tam biblioteki mini, mieszczące się, nie wiem, w 2-3 kilobajtach. Są różne narzędzia, może niekoniecznie te konkretne, bo te konkretne już są trochę stare, ale generalnie chodzi o to, że jak najbardziej można i trzeba minifikować ten swój JavaScript, bo zdarzały się zgłoszenia pod tytułem ktoś wysłał grę w 13 kilobajtach niezminifikowanych, bo nie doczytał zasad, więc stwierdził, że no dobra, no po co kompresować, jak można w 13 kilobajtach po prostu zrobić. Nie dostał specjalnej nagrody, ale gratuluję, bo się udało, można, ale nie trzeba. Można zdecydowanie więcej kodu zmieścić w tych 13 kilobajtach, jak się go zminifikuje. To też zabawne, że ktoś tam przez pół miesiąca pracował nad czymś, kombinował, żeby ucinać jakieś pojedyncze bajty, a okazało się, że korzystał z paru kilobajtowych PNG-ów, które po wrzuceniu w TinyPNG nagle zaoszczędziły mu połowę miejsca. Więc to niby jest oczywiste i banalne, ale to jest jakby pierwsze, co można zrobić, zoptymalizować swoje grafiki, jeżeli się z czegoś tam korzysta. No i istotne jest też, żeby spróbować generować jak najwięcej różnych rzeczy, żeby nie tyle korzystać z zasobów, z obrazków jakichś tam, tylko próbować coś sobie generować, poziomy, postacie, możemy sobie nawet generować podobizny bohaterów i tak dalej, więc można sobie nieźle poszaleć. Ktoś zadał pytanie, jak wcisnąć 5-megową MP3 w swoją paczkę zip. No niestety nie da się, ale można sobie wygenerować jakiś dźwięk. Można nawet kilka różnych dziwnych dźwięków sobie wygenerować i one nawet się zmieszczą w paczce. Ktoś nawet jest w stanie skomponować muzykę, która się zmieści w 13 kilobajtach, a nawet o wiele mniej niż 13, bo jeszcze cała gra musi do tego się zmieścić. Nie mam zielonego pojęcia, jakim cudem im się to udaje, ale się udaje, więc fajnie jest usłyszeć muzykę w takiej grze. No i wspomniana lista z zasobami, która jest dosyć długa, którą właściwie tworzy społeczność. Większość zasobów to ktoś po prostu stworzył i podesłał. Są takie fajne frameworki jak Mibbu na przykład. Więc jest do wyboru, do koloru. Ludzie albo korzystają z tych gotowych zasobów, albo podsyłają jakieś swoje, więc są mikroframeworki, dźwięki i muzyka, generowanie, tworzenie i tak dalej, fonty, tworzenie grafik, które się zmieszczą w tym limicie, sama minifikacja, cała kolekcja różnych narzędzi i tak dalej, tutoriale, jakieś nagrania wideo. Też ciekawe jest to, że ludzie piszą o tym, jak im poszło, czy coś im się udało, co się nie udało i tak dalej. To też fajnie jest później poczytać,
i zobaczyć, jak ktoś rozwiązał dany problem, bo może też trafimy na ten problem i będzie nam potrzebne rozwiązanie. Tak jak wspomniałem na początku, mamy cały miesiąc na stworzenie gry, więc no, nie musimy zamykać się w piwnicy na 48 godzin z zapasem Red Bulli, tudzież Tigerów. Natomiast mamy cały miesiąc, możemy w spokoju zastanowić się, jaki wybrać, znaczy jak zaimplementować temat, odpowiednio rozplanować pracę. Możemy wyjechać na urlop na 2 tygodnie i po powrocie dalej coś tam nad czymś pracować, więc jest dowolność. Można, jak ktoś bodajże z 2013 albo 2014, kto zajął chyba 2. albo 3. miejsce, stwierdził, że nie mógł się zebrać, zebrał się 3 dni przed deadline'em, skończył dzień przed, wysłał i jakoś tak samo się wygrało. Więc tak też można. Więc jak się ktoś uprze, to może się faktycznie zamknąć w piwnicy na 48, ale nie musi. Jest dużo czasu, można na spokojnie popracować nad tym, nad czym się chce popracować. Istotny jest pomysł. Konkurs wystartował wczoraj i można było się już domyśleć, jakie tematy będą najbardziej popularne. Tematem jest Lost, więc pierwsze co się zaczęło, oczywiście pomijając dowcipy z serialu Lost, o tej samej nazwie, motywem przewodnim było albo Lost in Space, albo Lost at Sea, motyw z wyspą i tak dalej. Tak z 30, 50 czy 70% gier pewnie będzie, że ktoś się zagubił w kosmosie. Natomiast bardziej skomplikowany tok myślenia, czy więcej pomysłów typu ktoś gdzieś szedł po lesie, zgubił kluczyki, niedźwiedź go chce zjeść, czy coś w tym stylu, brzmi już ciekawiej i bardziej oryginalnie. I jako że implementacja tematu będzie punktowana, jeżeli sędzia będzie grał w 17 grę Lost in Space, gdzie się lata i strzela, no to tych punktów dużo nie będzie. Najprawdopodobniej. Istotne jest też to, że wszystkie gry są dostępne, ich źródła są dostępne na GitHubie w wersji czytelnej, że tak powiem. Tak, to jest wymóg. Od zawsze. Jest taka zasada od roku 2012, gdzie pełne źródło w wersji czytelnej powinno, tylko tam nie jest zdefiniowane, co to znaczy wersja readable form. W każdym razie teoretycznie powinno być na GitHubie wszystko. Na przykład. W każdym razie w teorii powinno się wysłać grę w 2 wersjach. Jedna no to jest zminifikowana, mieszcząca się w 13 KB w paczce zip, natomiast to, co się zminifikowało do tych 13 KB, powinno być na GitHubie najlepiej z komentarzami, żeby można było sobie zajrzeć w te źródła i się z nich uczyć. I to, co było wcześniej, te postmortemy innych osób. Oprócz tego, że można w same źródła zajrzeć, można też zajrzeć w to, jak ktoś kombinował, jakie ktoś miał problemy, jakie rozwiązał i tak dalej, i tak dalej. Więc to całkiem fajnie jest prześledzić tok myślenia albo tok rozwiązywania jakichś tam problemów i coś, co teoretycznie wydaje się w miarę proste, może się okazać, że ktoś się miesiąc męczył z czymś tam. Jeżeli u nas się pojawi ten sam problem, no to automatycznie będziemy wiedzieli, na czym polega problem, nie stracimy tyle czasu. Dosyć aktywny jest nasz kanał na Slacku, gdzie fajne jest to, że ja już za bardzo się nie muszę tam udzielać, bo są osoby, które już od kilku lat zgłaszają gry
jak przychodzi ktoś nowy i o coś się pyta, to ja nawet nie zdążę odpowiedzieć, bo ktoś inny odpowie lepiej ode mnie. Więc fajnie to funkcjonuje wszystko mniej lub bardziej samo. Można tam wejść, można komuś pomóc, można samemu zadać pytanie i całkiem nieźle to się wszystko kręci. I co istotne, jak już się pracuje nad tym swoim projektem, najważniejszy jest scope, żeby to, co chcemy stworzyć, nie było zbyt rozbudowane. Nie planujmy MMORPG, nawet jeżeli mamy cały miesiąc, a nie 48 godzin, bo są ludzie, którzy w 48 próbują stworzyć MMORPG. No i czasami im się udaje, a czasami nie, ale generalnie raczej im się nie udaje. Częściej im się nie udaje niż osobom, które nie próbują stworzyć MMORPG. Tym się udaje częściej. Tak, zdecydowanie, ale częściej. Więc jak już mamy wypisane, co byśmy chcieli mieć w tej naszej grze, no to staramy się wywalić jak najwięcej i to, co zostanie, zostawiamy, przychodzimy następnego dnia i próbujemy wywalić jeszcze więcej. I jak już nam się uda, jak już więcej się nie da wywalić, no to jesteśmy w stanie nad tym popracować i może nawet ukończyć. Wspomnę o 2 grach, które w zeszłym roku zajęły odpowiednio pierwsze i drugie miejsce. Możemy, ale nie musimy tworzyć pełnej wersji danej gry, nad którą pracujemy. To nie musi być produkt skończony w 100%. To może być demo z jakimś ciekawym pomysłem, który może się spodobać lub nie. Jeżeli się spodoba, no to znaczy, że jest potencjał, więc następne 8 miesięcy możemy się zamknąć w piwnicy i z napojami energetycznymi siedzieć i dłubać, co 2 osoby popełniły. Pierwsza gra to jest Evil Glitch, całkiem fajna gra, polecam sobie pograć, która wygrała konkurs w zeszłym roku i już wystartowała na Steamie, można ją za $4 bodajże, czy za $5 kupić. Jest oczywiście mocno rozbudowana i uaktualniona w stosunku do tej wersji 13-kilobajtowej. Natomiast drugą grą jest Glitchbuster. Też jest na Steamie, jeszcze nie jest wydana, ale już przeszła przez Greenlight chyba dzień przed jego zamknięciem. I autor też siedzi i dodaje tam kolejne levele, więc całkiem fajnie to wygląda, więc to, co wspomniałem, to zajęło drugie na desktopie, pierwsze na mobilu. Tak jak wspomniałem, spodobał się koncept ludziom i sędziom, więc był potencjał pracy nad kolejnymi elementami, nad levelami itd. Więc nie musi to być jakiś ukończony projekt, może to być nawet działający prototyp, wystarczy, żeby się wyróżniał. Podsumowując, jstreetnk.games.com, tam wszystko jest, jak czegoś nie wiecie, to tam jest odpowiedź zapewne. Deadline na zgłoszenie gry 13 września, czyli mamy cały miesiąc, bez jednego dnia w sumie. 13 kilobajtów, więc trzeba się zmieścić w limicie. 13 kilobajtów paczki zip, więc tego kodu faktycznie może być więcej. Ci, którzy tam w czołówce zazwyczaj są, to ładują wszystko w jeden plik index.html razem z obrazkami w Base64, razem z CSS-ami, jeśli potrzebują, z JavaScriptem i ze wszystkim innym, bo wtedy taki jeden plik łatwiej się zipuje. No i dla wszystkich hakerów, którzy próbują mocno optymalizować kompresję różnych plików lub samego kodu, to później i tak to wszystko będzie przemielone przez zipa, więc no, ci, którzy tam siedzą już od ładnych paru lat, stwierdzają, że nie ma sensu za bardzo optymalizować na samym początku, bo i tak zip to mniej lub bardziej do jakiejś tam formy przemieli, więc w najgorszym wypadku, czy w najlepszym, na jedno wyjdzie.
To są ludzie, którzy stracili, nie wiem, 2 tygodnie na przykład albo coś takiego. Jest cała masa nagród, w tym też gwarantowanych, koszulki, cardboardy, no i jest szacun na dzielni, można się wozić. No na tej jedynej, która się liczy. Okej, dzięki. Jakieś pytania w tym momencie? A czemu nie? Bo stwierdziłem, że nie ma konkursu, który ma 13 kilobajtów, więc teraz już będzie. W sensie wtedy 10. Nie, miał 10. Miał. E, to nie jest kwestia poprawiania. No. Jakieś zaokrąglenie musi być. To czemu nie o 13:13 i 13 sekund? No właśnie. No, wszystko jest. Bo chciałem w 2011. Okej, tak. Kilobajty 13,312 chyba. 13 312 bajtów, tak. Dopiero w roku 2014 chyba ktoś się przyczepił, że KB powinno być, B powinno być z dużej, bo to jest coś tam, a nie coś tam. I po konsultacjach społecznych się okazało, że właściwie tak powinno być i zostało poprawione. Także okej, jak nie ma pytań, to zrobimy małą przerwę i ogarniemy temat dla pizzy. Jeszcze trochę trzeba poczekać. Natomiast najpierw będzie panel dyskusyjny. Dzięki.